Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike. Dzisiaj zajmiemy się takim tytułem, dość myślę nieoczekiwanym, i swego czasu też mocno krytykowanym, a mianowicie Falloutem 76. Pewnie wielu z was teraz powie, Godlike, po co ty robisz materiał o tym gruzie, po którym wszyscy jechali? Widzowie, nie wiem czy wiecie, natomiast producent tego niby gruza nigdy nie porzucił i przez te 6 lat od premiery stworzył całe mnóstwo aktualizacji, które właśnie wyeliminowały błędy oraz dodały mnóstwo brakującej w tej grze zawartości. Dzisiaj jest to więc tytuł znacząco się różniący od tego Fallouta, którego dostaliśmy na premierę. Najważniejsze jest jednak pytanie, czy w takim razie dziś, w 2024 roku, warto w tą grę zagrać. Sprawdźmy. Zacznijmy tradycyjnie od powiedzenia sobie, o co w ogóle w tej grze chodzi, i tutaj przy okazji chciałbym was poprosić, żebyście podeszli do tego tytułu z taką otwartą, czystą głową. Ja wiem, że przez te lata pewnie o tej grze usłyszeliście już bardzo dużo złego, że to jest w ogóle gówno, że nie ma NPC-ów, że są same roboty, że nie ma fabuły, że to jest w ogóle kupa gówna. Natomiast prosiłbym, żebyście o tym wszystkim zapomnieli, bo teraz w tej grze są już NPC-towie, jest fabuła i ta gra się naprawdę sporo zmieniła, więc proszę was bardzo, porzućcie to, co już wiecie i zacznijmy po prostu od początku. A więc czym jest Fallout 76? Fallout 76 to jest taka strzelanka RPG w takim postapokaliptycznym świecie w Ameryce po wojnie atomowej. Dotychczas my otrzymaliśmy kilka części tej serii i one wszystkie się dzieją w przyszłości. Fallout 76 jest przy tym dość szczególny, bo chronologicznie to jest najwcześniejsza część Fallouta i dzieje się w roku 2102, zaledwie kilkadziesiąt lat po tym, jak świat dotknęła wyniszczająca wojna atomowa. I w przeciwieństwie do tych poprzednich części serii, to nie jest tytuł stricte singlowy, tylko to jest tytuł multiplayerowy osadzony w takim specjalnym świecie MMO. I wiem, że wielu z was pewnie, którzy oglądają ten materiał, ogólnie zna Fallouta, ja też go oczywiście znam. Były takie świetne części jak 1 czy 2, czy całkiem fajna 3 oraz świetny New Vegas i teraz mamy Fallouta 76. I to nie jest taki Fallout jak te, które znacie, bo to jest w zasadzie taka gra właśnie pół MMO. W tym Falloutie 76 oczywiście dalej znajdziecie takie ikoniczne dla serii elementy jak tego Pip-Boya, jak legendarne pancerze wspomagane. Natomiast ta gra różni się cholernie pod względem mechanik od tych właśnie singlowych tytułów, jakie już znacie. Można w tą grę oczywiście grać samotnie, natomiast nie próbujcie jej traktować jako takiego kolejnego singlowego Fallouta, bo się na tym przejdziecie i powiem wam szczerze, że ja tak początkowo zrobiłem i właśnie ta gra mnie odrzuciła, bo ona jest inna, jej nie można traktować właśnie jako takiego kolejnego singlowego Fallouta. To jest takie pół MMO, w którym wchodzimy sobie na serwer, na którym się bawi już kilkadziesiąt osób i my możemy albo grać solo, albo razem z innymi robić sobie jakieś aktywności. I tutaj poziom trudności z racji tego, że jest MMO, jest oczywiście mniejszy, a i też nie znajdziemy jakiegoś super lootu w skrzynce, bo to jest w końcu MMO, co nie zmienia faktu, że eksplorować warto. A dlaczego? O tym powiemy sobie za chwilę. Podzielmy więc na razie grę na kilka części, a będą to eksploracja oraz crafting, wykonywanie zadań oraz aktywności, a także sama walka oraz rozwój postaci. I zacznijmy od tego pierwszego elementu. W grach z serii Fallout eksploracja zawsze pełniła ważną rolę i może was zaskoczy, natomiast tutaj, pomimo że jest to tytuł MMO, to nadal jest podobnie, acz oczywiście są jakieś różnice. Zacznijmy może od samego świata gry. Do dyspozycji w grze mamy całkiem duży obszar zachodniej Virginii, poprzecinany pasmami górskimi i tutaj może was zaskoczy, natomiast jest to świat naprawdę fajnie wykonany. Ten cały świat w tej grze jest podzielony na takie 6 znacząco różniących się regionów, które nie są tylko odwalone na jakieś tam gówno kopiuj w klej, natomiast one naprawdę zapewniają odmienne krajobrazy i oczywiście innych przeciwników. Mamy tutaj gęste lasy, mamy taką toksyczną dolinę skażoną chemikaliami, i mamy też takie bardzo niebezpieczne i oczywiście bardzo śmierdzące bagna. Do tego wszystkie te lokacje, oprócz tego, że są różnorodne, to są też naprawdę ładne i klimatyczne, a to w Falloutie jest naprawdę bardzo ważne. Oprócz samych płaci terenu mamy też do dyspozycji niewielkie miasta, które co ciekawe akurat mają sporo budynków, do których możemy wejść i je eksplorować, czyli dokładnie nie tak jak w Cyberpunku, gdzie wszystko było po prostu zamknięte na 4 spusty. W przeciwieństwie do takiego Fallouta 4 mamy też całe mnóstwo odniesień do korzeni tej serii, czyli do pancerzy wspomaganych, do Vault-Techu, do samych krypt, a widok ogromnego kolosa w postaci pancerza wspomaganego jak zawsze w tej grze robi piorunujące wrażenie. Dobra, te lokacje są fajne, natomiast pytanie brzmi, czy można w tych lokacjach coś ciekawego znaleźć, czy też jest tak jak w recenzowanym przeze mnie niedawno Starfieldzie, czyli są to takie losowo generowane gówna. Otóż nie.
Zdarzają się oczywiście jakieś losowo wygenerowane takim lokacje na mapach, natomiast w znakomitej większości ta mapa w tej grze została przygotowana ręcznie i co ciekawe, eksploruje się całkiem fajnie, natomiast działa to też totalnie inaczej niż właśnie w tych singlowych Falloutach. Dlaczego? Dlatego, że tak jak wspomniałem, to jest w zasadzie gra MMO, w której bawi się wiele osób jednocześnie. Więc w takiej grze MMO nie możemy oczekiwać, że w jakiejś skrzynce w jaskini znajdziemy broń jakąś zajebistą z końca gry, no bo wtedy na mapie przecież każdy mógłby ją zdobyć i w ogóle granie w tą grę nie miałoby żadnego sensu. Tutaj twórcy musieli to rozwiązać w inny sposób i to rozwiązali. Jak? Ano, mamy tutaj takie elementy jak skrzynie czy pojemniki i nagrody w takich skrzyniach zawsze skalują się w stosunku do tego, który mamy poziom postaci, dzięki czemu te nagrody są dostosowane do gracza. Oprócz tego mamy też takie elementy, które na mapie są zawsze obecne, jak chociażby materiały do craftingu, o którym sobie powiemy zresztą za chwilę. No i mamy też rzeczy całkowicie losowe, jak na przykład jakieś rzadkie materiały czy skarby, a one się mogą pojawiać z jakąś tam szansą w danym miejscu, ale oczywiście nie muszą. Do tego w samych lokacjach znajdziemy też coś, czego w Starfieldzie brakowało, czyli całkiem ciekawe zapiski, które co prawda są troszeczkę przydługie, ale wciąż są ok, a także całkiem sporo zadań, które przyjmują od napotkanych postaci czy też samych robotów. Finalnie eksplorując ten świat w tej grze i napotkane lokacje, nigdy nie możemy być tak naprawdę pewni, co tak naprawdę znajdziemy i robić to niewątpliwie jest warto. Nie tylko dlatego, że tam mogą być właśnie całkiem ciekawe itemy, które są dostosowane do naszego poziomu i możemy też dostać nowe zadania, ale także dlatego, że są one wprost naszpikowane materiałami do craftingu. No właśnie, jeżeli chodzi o crafting, to Fallout 76 jest taką grą, w której crafting pełni bardzo ważną rolę, wprost po prostu ogromnie. Tutaj jak zaczniecie rozgrywkę, to już na samym początku tej gry zostaniecie poproszeni o założenie tak zwanego kampa, czyli naszego obozu, i w tym to oto obozie będziemy sobie trzymać swoje graty i tam oczywiście majstrować. Tam możemy rozkładać zdobyte bronie, tam sobie możemy instalować do broni modyfikacje, możemy naprawiać pancerze, no i oczywiście możemy gotować, a wbrew pozorom to gotowanie tutaj jest całkiem ważne, no bo nasz bohater musi tutaj co jakiś czas się oczywiście posilić i napić. Crafting w Falloutie 76 to jest w zasadzie takie całkowite przeciwieństwo Starfielda. Tam w tym Starfieldzie crafting co prawda był, natomiast niespecjalnie był sens z niego korzystać, no bo wszystko można było znaleźć. Tutaj jest odwrotnie, tutaj naprawdę bardzo dużo rzeczy będziemy musieli wykonać sami i z tego craftingu będziemy korzystać bez przerwy i w zasadzie cała rozgrywka kręci się właśnie wokół niego. Jest on całkiem dobrze zaprojektowany, daje dużo frajdy i nie nudzi nawet w późniejszej fazie rozgrywki. I w przeciwieństwie do Starfielda przydaje się też nasz obóz, który projektujemy sobie sami, korzystając z takiego całkiem fajnego interfejsu. No mój obóz akurat nie jest zbyt okazały, no bo architekt to jest ze mnie żaden, drodzy widzowie, natomiast widziałem domy innych ludzi, naprawdę w tym zakresie budowania domów, czy tam jakichś obozów, jest naprawdę ogromna wolność. Można sobie zbudować obóz w podziemnej krypcie, można sobie zrobić jakiś taki świąteczny domek, można zrobić sobie taką chatę na bogato, zdobione marmurowe podłogi tam będą, no w ogóle kosmos. Możliwości jest naprawdę dużo, w tych obozach mieszka się fajnie, mieszkać jest po co i one są przydatne. Tak właśnie powinno to wyglądać. Niestety nie wszystko w Falloutie 76 wypada równie dobrze. Główne zarzuty tutaj mam akurat do lokacji podziemnych, o ile nawet w miastach jakieś budynki czy obozy są całkiem ciekawe zrobione, no to w przypadku tych podziemnych map obserwujemy praktycznie to, co mi tak dokuczało w Starfieldzie, czyli przesadne rozleczenie tych lokacji. Sporo z tych lokacji podziemnych wygląda, jakby je tak sztucznie po prostu ktoś rozciągnął jakimś kopił w klej i to mocno kontrastuje z tymi lokacjami na powierzchni, które wcale nie są jakieś przesadzone, w sumie są całkiem fajne. Widać tutaj taki właśnie ogromny kontrast i widać, że te pierwsze, te podziemne lokacje są właśnie tak jakoś potraktowane po macoszemu, jakby komuś nie za bardzo chciało się je robić i przez to są po prostu gorsze. Dużo mniej tam jest ciekawego kontentu, pełno jest jakichś zapychaczy, jakichś takich pierdół, no i ogólnie po prostu jest bida. Na szczęście przez znakomitą większość czasu my będziemy sobie grali na powierzchni i spędzimy czas przemierzając te ciekawsze mapki i tam się gra znacznie przyjemnie. Na deser chciałem pokazać wam taki specjalny region, który powstaje po tym, jak jakiś gracz, no albo i my, zdetonuje na mapie bombę atomową. Wtedy cała okolica tej lokacji, gdzie nastąpiła detonacja, zmienia się po prostu nie do poznania. Tam w powietrzu zaczyna się unosić mnóstwo pyłu, wieje taki cholernie silny wiatr, który nam cały czas buczy w głośnikach, jest ogromne promieniowanie, no i wtedy też możemy znaleźć takie specjalne, bardzo rzadkie materiały do craftingu, no i oczywiście spotkać nowych przeciwników. I ten atomowy biom, ja wam powiem szczerze, że robi naprawdę dobre wrażenie i szczerze wam powiem, że to chyba jest najlepiej ukazany właśnie wybuch bomby atomowej, jaki widziałem w grach. W
W tym atomowym biomie klimat się wylewa po prostu z ekranu i naprawdę wygląda to świetnie. Reasumując, eksploracja w Falloutie 7.6 jest wykonana całkiem nieźle, chociaż czasem można się do czegoś przyczepić, no bo te bunkry na przykład sają, one są sztucznie wydłużone, no i same zapiski znajdowane na mapie potrafią być też zbyt długie, no to finalnie ona i tak sprawia dobre wrażenie. Eksplorować jest po co, robi się to fajnie, no i pomimo, że jest to gra MMO, to i tak eksploruje się całkiem fajnie. Nie jest to może oczywiście eksploracja na poziomie tych starych gier singlowych czy starych Falloutów, no też z racji swojej natury, bo to jest w sumie gra MMO, taka oczywiście nie może być, ale niewątpliwie nadal eksploracja jest tutaj całkiem ciekawa. Przejdźmy teraz do fabuły oraz samych aktywności na mapie i od razu wam tutaj mogę powiedzieć, tak, Fallout 7.6 ma teraz fabułę. Na premierę tej fabuły nie było, natomiast ona została dodana w toku aktualizacji, także o to się w ogóle nie martwcie. Dobra, skoro to mamy wyjaśnione, to zacznijmy najpierw sobie od samych zadań. Tych zadań w grze jest naprawdę dużo, natomiast jeżeli będziecie grali w tego Fallouta, no to z pewnością szybko zauważycie tutaj jedną rzecz. W tej grze jak bierzemy zadania, to szybko zauważycie, że jedne z nich potrafią być gówniane, a drugie potrafią być naprawdę świetnie. Jest tutaj ogromna różnica jakościowa pomiędzy zadaniami. A wynika ona w dużej mierze z tego, kiedy takie zadanie do gry dodano. Jeżeli natrafimy na jakiś quest, który w tej grze był na premierę, no to z reguły on po prostu jest gówniany, taki nudny, stawiający na grind po prostu bez większego sensu. Inaczej z kolei wyglądają zadania, które dodano właśnie w ostatnich aktualizacjach. One są dużo bardziej rozbudowane, są takie ciekawsze i je się zalicza dużo przyjemniej. Biorąc jednak takie zadanie w grze, nigdy do końca nie możemy być pewni właśnie do której kategorii należy i czasem możemy się zarówno zawieść, jak i pozytywnie zaskoczyć. Także na to trzeba na pewno uważać. Oprócz całej masy questów pobocznych, no to ta gra w zasadzie ma teraz taką fabułę główną. Jak ta fabuła główna wypada? Ano nieźle, chociaż znajdzie się tutaj parę mankamentów. Przedstawiona historia w sumie jest całkiem ok, tutaj z tym nie ma problemu. Ona jest ciekawa, dialogi są w sumie w porządku, niekoniecznie są to też takie zadania przynieść, wynieść, tylko jest to coś bardziej rozbudowanego. Problem natomiast polega z tą fabułą na tym, że w tych zadaniach trochę tak brakuje takiej głębi, jakichś tam konsekwencji. Niby my je zaliczamy, tam możemy się niby popisać jakimiś umiejętnościami, na przykład inteligencji czy percepcji, którą ma nasza postać, ale tak naprawdę nie za wiele to w samej grze zmienia. Ciężko tutaj mówić o jakichś poważnych wyborach, no bo tam wyborów w zasadzie żadnych nie ma. Fabuła jest taka po prostu prosta, liniowa, natomiast nie zmienia to faktu, że tą fabułę pomimo to robi się całkiem przyjemnie. Jeżeli nie będziemy tutaj oczekiwać i szukać jakichś głębokich, właśnie poważnych zadań, no to z fabuły głównej w Falloutie 7.6 nadal powinniśmy być całkiem zadowoleni. Z tymi wszystkimi zadaniami są jednak dwa całkiem spore problemy. Pamiętacie, ja na początku mówiłem, że Fallout 7.6 to w zasadzie jest taka gra MMO, nie? No więc możemy grać samotnie, albo możemy też grać z innymi graczami w drużynie. No to pewnie teraz myślicie, że w takim razie najfajniej właśnie będzie wspólnie sobie dołączyć do drużyny i wspólnie sobie robić zadania. Otóż nie. Dlaczego? Ano dlatego, że ta gra nie została do wspólnego robienia zadań dostosowana. Robiąc wspólnie jakiegoś questa, to niestety jego progres nie dzieli się pomiędzy graczami tak, jakbyśmy tego oczekiwali, tylko niestety każdy z nas musi wykonać tą samą czynność, żeby tego questa popchnąć. Czyli jak na przykład w questie mamy użyć komputera, czy pogadać tam z jakimś kolesiem, no to każdy z nas w drużynie musi to zrobić osobno. Pół biedy jeszcze jak gramy tylko z kolegą, no to po prostu będziemy to robić 2 razy, ale jak mamy 4 gości w drużynie i każdy musi robić to samo, no to wyobraźcie sobie, jaka to jest po prostu głupota. Wygląda to po prostu idiotycznie i zresztą to jest po prostu kompletny idiotyzm. Dlaczego w grze tego rodzaju, czyli w grze niby MMO, którą można grać z przyjaciółmi, każdy z nas musi robić questy osobno? No nie mam pojęcia i mnie to po prostu zastanawia. Konieczność robienia właśnie tych samych czynności w kółko przez każdego członka drużyny jest na tyle głupia i na tyle irytująca, że szczerze mówiąc my sobie grając we dwóch szybko odpuściliśmy właśnie wspólne robienie questów, no bo to nie ma po prostu sensu. Szkoda, że to tak spieprzono, no bo potencjał na wspólne zaliczanie zadań był tutaj naprawdę spory i naprawdę mnie dziwi, że tego tutaj nie przypilnowano. A jaki jest na przykład drugi problem z tymi zadaniami? Ano jest taki, że w znakomitej większości zadań albo znajdujemy jakieś trupy, albo znajdujemy roboty, które w tej grze były od początku. Tutaj właśnie powraca też ten kontrast między zadaniami, o którym mówiłem od początku. Te pierwsze zadania, te dodane na samym początku, one w dużej mierze są takimi właśnie przynieść, wynieść, pozamiataj, nie są zbyt ciekawe. Natomiast dopiero te późniejsze zadania dodane w toku aktualizacji, one mają normalnie żywych, gadających NPC-ów, a te wcześniejsze niestety nie.
Pomimo, że deweloperzy tutaj już parę tych starszych questów nawet przerobili od nowa, żeby one były właśnie z tymi NPC-tami, no to jednak ich na mapie jest ciągle bardzo mało i to po prostu po jakimś czasie powoduje w nas takie wrażenie pustki. Ale same questy to oczywiście nie jedyne, co znajdziemy na mapie. Jak to w grze multiplayer z otwartym światem, ten tytuł oferuje także aktywności, a także takie specjalne wyprawy. Zacznijmy od tych pierwszych. Co to są te aktywności? No w dużej mierze to są takie wspólne zadania na kilka osób, w których wykonujemy sobie różne zadania, na przykład eskortowanie NPC-ów, czy tam zabijanie oczywiście potworów, ale zdarzają się też takie, w których musimy grać na tamburynie, żeby zwabić jakiegoś potwora. I takie aktywności w tej grze są z reguły obliczone gdzieś tak na jakieś 10-15 minut i stanowią taką całkiem w porządku odskocznię od wykonywania naszych zadań w grze, czy też jak samej eksploracji. Te zadania się robi przyjemnie jednak nie tylko dlatego, że one są po prostu całkiem niezłe, ale w dużej mierze dzięki temu, że deweloperzy świetnie zrealizowali sposób, jaki do nich dołączamy. Jeżeli taka aktywność nam gdzieś tam na mapie wyskoczy, no to jedyne co musimy zrobić, żeby do niej dołączyć, no to po prostu potwierdzić w niej udział. Gra nas automatycznie do tej aktywności wrzuci i my po prostu w tej aktywności bierzemy udział. Nie musimy szukać kompanów, nie musimy robić jakichś przygotowań, jakichś pierdół, po prostu klikamy, że chcemy i hops, już jesteśmy, możemy tego questa robić. Do tego te aktywności są krótkie, więc robi się to po prostu szybko i przyjemnie. Wpadasz, wypadasz, no i zadanie jest ukończone. Jest to element zaprojektowany całkiem dobrze i chociaż może nie każda aktywność daje odpowiednie nagrody, to i tak myślę, że ten element można ocenić pozytywnie. Ostatnia sprawa to są tak zwane wyprawy, które zostały dodane w najnowszych aktualizacjach do gry. I to są takie specjalne drużynowe questy, które możemy wielokrotnie powtarzać. Żeby w tych questach wziąć udział, no to najpierw musimy zrobić takiego innego dużego questa, a następnie możemy udać się samolotem z dachu z jednego budynku wraz z drużyną na takie specjalne zadanie i one mają miejsce daleko poza granicami tego standardowego świata gry. W tych zadaniach, czyli w tych wyprawach zwiedzimy taki specjalny region zwany dziurą, jaki pewnie pamiętacie z Fallouta 3, a także miasto Atlantic City, które jest obecnie opanowane przez mafijne rodziny. I co tutaj jest ciekawe, to jest fakt, że pomimo, że te questy są powtarzalne, to jednak są w nich takie pewne elementy losowe i raz na przykład w tym samym zadaniu będziemy musieli oczyścić piwnicę, a innym razem w tym samym zadaniu będziemy mieli totalnie inne zadanie, na przykład będziemy musieli skakować komputer. Jest więc tutaj z tymi wyprawami tak trochę jak w Paydayu, czyli te zadania się powtarzają, natomiast ścieżka ich zaliczania też potrafi się między grami zmienić. Pytanie teraz, jak finalnie te wyprawy wypadają? No w sumie całkiem dobrze. Lokacje w tych wyprawach są klimatyczne, one są ładnie wykonane, dialogi są niezłe, no i same zadania nie są wcale w sumie takie proste, a do ich zaliczenia naprawdę potrzebujemy drużyny, bo wcale nie są też takie łatwe. Jest tutaj po prostu fajnie. Jedyne do czego można się tutaj przyczepić, no to jest fakt, że deweloperzy tutaj troszeczkę skopali balans i w zasadzie gracze to wykonują jedno tylko zadanie w kółko, no bo daje po prostu największe nagrody, no jest najłatwiejsze, natomiast to jest nadal niewielki zarzut. Te wyprawy są ogólnie spoko, one zapewniają całkiem niezłe nagrody i robi się je przyjemnie, a dzięki tym elementom losowym, o których ja mówiłem, to też nie jest to czynność nużąca. Szkoda tylko, że tych zadań jest tak niewiele, no bo w sumie na razie są 4, natomiast i tak można się w nich dobrze bawić. Ogólnie więc jeżeli chodzi o fabułę i zadania, no to w Falloutie wypada to różnie. Jest naprawdę sporo fajnych zadań, natomiast jest też sporo zadań gównianych, które będą po prostu nudne. Na szczęście właśnie te dodatkowe aktywności, które są zaprojektowane naprawdę nieźle oraz te wyprawy, o których przed chwilą mówiłem, potrafią nam tą rozgrywkę na tyle osłodzić, że i tak się gra całkiem fajnie. Ostatnia kwestia, o której sobie powiemy, to jest sama walka oraz rozwój postaci. No i tutaj powiedzmy sobie szczerze, na samym wstępie, Fallout nigdy jakoś specjalnie nie błyszczał właśnie w kwestii walki. Walka w Falloutie była po prostu okej, no i była okej też w dużej mierze, dlatego właśnie, że był tam taki ikoniczny dla serii system WAC, który nam pozwalał zapauzować rozgrywkę, no i celować w poszczególne części ciała przeciwników. W Falloutie 7.6, no z racji tego, że jest to MMO, oczywiście takiego systemu być nie może, no bo tej gry nie można zapauzować, twórcy więc zrobili coś na kształt takiego systemu WAC i ten system odpalamy sobie pod L1, no i to nam pozwala wykorzystywać właśnie te punkty akcji, żeby celować we wrogów, tylko że bez pauzy. Jak to finalnie działa? No działa na tyle gówniano, że w sumie w ogóle się z tego nie korzysta, no bo w części ciała nie tylko się ciężko celuje, ale w ogóle to jest jakiś taki dupy, w sumie już lepiej strzelać ręcznie. A jak się strzela ręcznie?
no w sumie tak jak w poprzednich Falloutach, czyli po prostu ok, natomiast nic ponad. Do dyspozycji w tej grze mamy mnóstwo rodzajów broni, tam jest naprawdę bardzo tego dużo. Są bronie białe, są jakieś snajperki, są lasery Gatlinga, no tego jest po prostu bardzo, bardzo dużo. I my do tego możemy sobie te bronie jeszcze modyfikować, a to potrafi czasami nawet znacząco zmienić styl rozgrywki daną pogawkę. I to jest fajne. Jak strzelamy w tych przeciwników, to też widać, że my im te części ciała uszkadzamy, oni się tam słaniają, się przewracają, roboty też się potrafią rozwalić całkowicie i dzięki czemu to widać, że my coś tą bronią robimy. Rodzajów naszych oponentów też jest w sumie całkiem dużo, a niektóre z nich potrafią naprawdę dać w kości i są takimi super wielkimi bossami, których pokonamy jedynie w drużynie. Niestety to jest koniec plusów, jeżeli chodzi o walkę. A z tą walką jest naprawdę jeden bardzo duży problem. Otóż przeciwnicy w tej grze skalują się do naszego poziomu. I przez to właśnie w dużej mierze jak strzelamy do tych przeciwników, no to nigdy nie będziemy tak naprawdę czuć mocy naszej broni, bo do zabicia każdego mobka będzie trzeba wywalić naprawdę mnóstwo pocisków. Dobrze, że deweloperzy przy tym nie przegięli pały, tak jak zrobili to w The Elder Scrolls Online i tam już w zasadzie każdy mobek stanowił wyzwanie. Tutaj niektóre z tych mobków mają maksymalny limit poziomu, czyli tam na przykład 50, ale i tak bym wolał, żeby ten świat gry właśnie został podzielony na takie specjalne strefy z określonym levelem, tak jak to było kiedyś w WoWie, zamiast właśnie tego skalowania, które po prostu psuje grę. To, że te mobki to są takie gąbki na pociski, no to widać właśnie w późniejszej fazie gry, gdzie nawet jakiś tam zwykły przeciwnik potrafi przyjąć na kratę 10 strzałów i to po prostu wkurza. Ja rozumiem, że deweloperzy to skalowanie poziomów wprowadzili, żeby ludzie z różnymi poziomami mogli w tej grze się wspólnie bawić i to naprawdę działa teraz, można się wspólnie bawić, natomiast ogólnie zabawa przez to jest gorsza i to jest niewątpliwie minus tej produkcji. Zresztą to samo swego czasu wprowadził Blizzard w WoWie, czym właśnie bardzo wkurzył graczy i ja się wcale im nie dziwię, bo mi tutaj to skalowanie poziomów też naprawdę przeszkadza. I na koniec jeszcze słowo chciałem powiedzieć o samym rozwoju postaci, który w sumie on jest zrealizowany całkiem w porządku, chociaż w tej grze jest kiepsko wyjaśniony. Na początku jak my rozwijamy tą postać, no to nam się wydaje, zresztą taki jest opis też, który wyskakuje nam w okienku, że ten rozwój postaci jest taki losowy, że my dostajemy tam kilka jakichś kart umiejętności i z tego mamy sobie wybrać, którą chcemy zachować i one są losowe. Tak na szczęście nie jest. Tutaj was mogę uspokoić, jak my levelujemy, to oczywiście jakieś tam karty dostajemy losowe, natomiast przy levelowaniu możemy sobie wybrać, jaką kartę umiejętności chcemy i to nie będzie losowe. Zresztą samych tych kart w tej grze jest naprawdę mnóstwo, można sobie robić tutaj naprawdę różne buildy i chociaż może nie każdy z tych buildów jest jednocześnie użyteczny, no to ogólnie rozwój postaci tutaj naprawdę pozwala na sporo wolności i myślę, że jest całkiem w porządku. Na koniec powiedzmy sobie jeszcze parę słów o samym poziomie trudności, a z tym akurat jest w tej grze całkiem różnie. Ogólnie to tak jak w większości nowoczesnych gier MMO, to ten Fallout 76 jest po prostu zbyt łatwy. Z drugiej strony mam tu też taki zarzut, jaki mamy do większości tych nowoczesnych gier usług, jak na przykład Destiny. Ta gra również tak samo jak Destiny na przykład bardzo nam kiepsko tłumaczy swoje mechaniki i tłumaczy nam też kiepsko to, co ma do zaoferowania. Jeżeli do tego tytułu wbijemy tak po prostu z buta, będziemy sobie chcieli zagrać, no to błyskawicznie my w tej grze się poczujemy bardzo przytłoczeni mnogością opcji, które nam się będzie wyświetlać, a my nie będziemy niestety wiedzieli w ogóle o co tutaj chodzi, bo one są kiepsko wytłumaczone. Nie zmienia to jednak faktu, że jeżeli w tej grze posiedzicie troszeczkę dłużej i poznacie mechaniki samodzielnie, no i oczywiście poczytacie też w internecie, no bo te samouczki tutaj ossają, no to będzie wam się grało coraz fajniej. I z tego też powodu, jeżeli chcecie spróbować w tą grę zagrać, no to zalecałbym troszeczkę cierpliwości, no bo sama gra nie tłumaczy niestety swoich możliwości dostatecznie dobrze. I z tego też powodu nie zalecałbym tej takim totalnym nowicjuszom, no bo oni tutaj zginą po prostu jak gancia w kukurydzy, bo chociaż ta gra jest łatwa, no to dla takiego totalnie zielonego gracza będzie cholernie przytłaczająca, a to już fajnie nie będzie. Jeżeli jednak jesteście chociażby średnio zaawansowani, no to z Falloutem 76 przy odrobinie cierpliwości dacie sobie spokojnie radę. Fallout 76 przez te całe lata przeszedł naprawdę bardzo długą drogę. Od takiej gry kiepskiej, wyśmiewanej na każdym kroku, gdzie w ogóle nie było żadnych NPC-ów, po taki tytuł całkiem bogaty w zadania właśnie z całkiem ciekawym światem, w który gra się nieźle. Pytanie, czy zmienił się jednak on na tyle, żeby w 2024 roku warto było w niego zagrać? Może was zdziwię, ale ja osobiście myślę, że tak.
Chociaż nie jest to pełnoprawny singlowy Fallout, jakiego znamy, no i z racji swojej natury, że jest to też pół MMO, to nigdy nim nie będzie, to nawet taki stary wyjadacz jak ja mógł się w tej grze bawić całkiem nieźle. Szczerze wam powiem, że im szybciej sobie grając w tę grę wbiłem do głowy, że to nie jest kolejny singlowy Fallout New Vegas, czy też kolejna trójka i podszedłem do tego tytułu z taką całkowicie otwartą głową, że to jest w ogóle coś nowego, no to tym szybciej zacząłem się bawić coraz lepiej, no i finalnie ja się w tej grze bawiłem całkiem nieźle. Tą grę możecie zakupić na promocjach w Xbox Store za jakieś tam 34 zł, czyli kwotę bardzo niską, no i sama gra też jest dostępna w Game Passie. Zresztą w ogóle on jest wybitnie tani na każdą platformę, no bo swego czasu to producent to dorzucał go dosłownie wszędzie, nawet do płatków i przez te lata tą swoją niską cenę też ten tytuł utrzymał. I w tej cenie tych 34 zł wy otrzymujecie dostęp do wszystkich dodatków w tej grze, które zresztą są darmowe, także myślę, że ta cena jak na grę tego kalibru jest całkiem adekwatna. Jednak jak się pewnie spodziewacie, to tutaj jest pewien haczyk, ale jest naprawdę malutki. W tytule macie też możliwość zakupu takiego specjalnego abonamentu w cenie 50 zł miesięcznie. Natomiast ja od razu wam mówię, on nie jest do rozrywki wymaganej i chociaż on ułatwia zabawę, to ja się bawiłem bez niego i bawiłem się naprawdę nieźle, że to nie jest absolutnie wymagane. Możecie spokojnie sobie tą grę kupić za 3 dychy i naprawdę będzie fajnie. I na koniec wam powiem widzowie, że ja jestem osobiście zaskoczony. Ja byłem pewien, że od tego tytułu ja się mocno odbiję, że to jest jakieś totalne gówno, że nic się tutaj nie poprawiło. Natomiast okazało się, że przez te wiele lat od premiery to deweloperzy całkiem nieźle wyciągnęli wnioski ze swojej porażki na premierę i teraz jest to całkiem niezła gierka. Chociaż nie jest to oczywiście tytuł bez wad, no bo Fallout 7.6 nie jest jakąś super grą 10/10, no to nadal jest to dzisiaj całkiem niezła propozycja dla każdego fana uniwersum Fallouta, no i oczywiście nie tylko. A ja chciałbym się dowiedzieć od was, drodzy widzowie, czy wydaliście kiedyś szansę Falloutowi 76? Jakie były wasze wrażenia? Jak zawsze chętnie z wami podyskutuję. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeżeli on się wam podobał, to zapraszam was serdecznie do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Gorąco dziękuję też wszystkim wspierającym kanał. Jestem wam bardzo wdzięczny za okazaną pomoc. Dzięki właśnie waszemu wsparciu przygotowywane filmy na kanale mogą być jeszcze lepsze. Także dzięki panowie, pozdrawiam i trzymajcie się.